Witam wszystkich Państwa. Ryszard Borowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. I mamy dzisiaj 23 sierpień 2025 rok. 8:04 minuty. Proszę. Nów Panny. Jeden z najważniejszych nowiów w roku kończy. Zamyka całą naszą historię. Możemy się rozliczyć ze wszystkimi sprawami, które nam ciążą. Na naszym sercu, na naszym umyśle, we wszystkich dziedzinach. To po to, że przy następnym nowiu, już wagi, wchodzimy w nowy rok. Nowy rok naszej świadomości. I to jest najpiękniejsze, że w tej chwili właśnie możemy spojrzeć bardzo głęboko sobie w nasze wnętrze. Zobaczyć, jak traktujemy siebie, jak przede wszystkim siebie kochamy, jak siebie traktujemy i otoczenie również. To, co nam przeszkadza w naszym życiu, możemy wyeliminować właśnie teraz. Poszczególne dni mają swoje odpowiedniki, ale o tym kiedy indziej i zupełnie inaczej. W tej chwili przygotowuję Państwa do ogromnego przedsięwzięcia, jakie jest oczyszczenie swojego ja. Przede wszystkim z tych wszystkich kłopotów, które nosimy w sobie, które mamy, które nam przeszkadzają, które nas irytują i które nas doprowadzają czasami do płaczu. Ponoć mężczyźni nie płaczą, to nieprawda. Również płaczą i jesteśmy tak samo wrażliwi, jak i kobiety. Panna jest właśnie tym ostatnim znakiem. To przecież tam jest władca Merkury, a Merkury zajmuje się zdrowiem i też w zdrowiu musimy przystąpić do nowego roku. I teraz właśnie jest możliwość sprawdzenia siebie, swojej kondycji fizycznej, jak i psychicznej, którą wolisz, ale także i tą duchową. I ta duchowa też jest dla nas pewnym ciałem, które my posiadamy. To my jesteśmy na wzór i podobieństwo i dlatego też musimy w pewnym momencie pozostawić to wszystko, co nam ciąży, żebyśmy mogli znaleźć się w piękniejszym świecie. Tym, który będziemy budować, który realizujemy, który jest dla nas tak bardzo istotny. A przecież co jest najbardziej istotne? Jak nie sumienie, jakie nie pragnienie, jak nie zdobywanie tego wszystkiego w taki sposób, żebyśmy nie musieli krępować się tego, że tak, a nie tak, tylko tak. Przecież to wszystko jest dla nas bardzo istotne. Dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy? Dlaczego, czy możemy odłożyć to na później? Czy warto, czy lepiej pozostawić zupełnie gdzieś w historii świata? A może warto by było spróbować obnażyć to wszystko i doprowadzić do tego, co jest tak szalenie istotne. Trzeba przyznać, że wszystkie planety sprzyjają właśnie temu działaniu. Co jest najciekawsze, że najważniejszą planetą w tym wszystkim jest nasz ukochany Saturn, który znalazł się akurat na wejściu do Barana. I on będzie w tych cyklach swoich 7-letnich rozliczał nas ze wszystkich tych kłopotów, a my możemy sobie sami je zlikwidować. Za pomocą właśnie tej cyfry 7, czy też znajomości królewskiej wiedzy. Także tutaj jest Neptun, który otwiera przed nami zupełnie nowe wrażenia.
zupełnie nowe wrażenia i pomaga nam właśnie w tej duchowości. Saturn jest też karmą, która gdzieś tam w nas jest i musimy się czasami jej pozbyć, bo ona jest niewygodna, dlatego że buduje zupełnie przed nami jeszcze inne kłopoty, czy też możliwości działania. A to nie jest dobrym faktem. To też przecież węzły, które się znajdują akurat w rybach i w pannie, dają te przeciwności, te możliwości, gdzie można z tego skorzystać, a brać i czerpać tą nieskazitelność, do której dążymy, do którą chcemy zrealizować w swoich planach. Oprócz tego przecież Jowisz jest bardzo dobrze ustawiony, bo jest w raku, czyli w naszym domu, w naszych problemach, w naszej tożsamości, która dla nas jest tak bardzo potrzebna, ale i także istotna, która daje to, co byśmy chcieli w nadmiarowości, czyli uczuć, a przede wszystkim jedno słowo, które jest najważniejsze w tym wszystkim, nauczyć się miłości. Miłości do osoby, ale także do siebie. I siebie nie krytykować, a promować w tym całym zgiełku, jaki nas otacza. A otacza nas mnóstwo rzeczy, które czasami nie możemy pojąć, czy czasami też nie potrafimy z nimi współżyć, bo są dla nas balastrem, który nas zatapia w formie podwyższenia się poziomu także i nerwicy, czy także tych pomysłów, które gdzieś tam wewnątrz nas są ukryte i coraz bardziej nam dokuczają albo też tworzą zupełnie inną historię. Trzeba zwrócić uwagę, że nasz nów tutaj na Warszawie jest fantastycznie ustawiony w Pannie. Panna to czystość, Panna to przede wszystkim perfekcja i Panna to umiejętność zaangażowania siebie w to, co jest najważniejsze, czyli w piękno istnienia. Panna daje nam perfekcję liczenia, czy też analizy, która doprowadzona do pewnej perfekcji staje się troszeczkę niewygodna. Lepiej troszeczkę poluzować, a ten luz Panny jest wpisany tutaj w ten kosmogram, dlatego że mamy ascendent w raku. Więc rak jako rodzina, jako to, co jest najbardziej istotne dla nas, czy miejsce naszych korzeni, czy naszej przeszłości, czy naszej genetyki, którą nosimy, którą jesteśmy także, powiedzmy, że przekaźnikami w następnych pokoleniom, to jest bardzo istotne i w tym momencie musimy bardzo dokładnie przyglądać się, czy nie postępujemy błędnie, dlatego że każdy błąd jest zapisany właśnie tutaj, w tym oto kosmogramie i on potem nam ciąży i czy też przeszkadza i mówimy, że to jest właśnie karma, czy też jeszcze jakieś inne działanie, które powinniśmy brać pod uwagę. Koniunkcja Słońca z Księżycem i w dodatku tym bardziej, że jest w Pannie i na samym początku, więc jest najczystsza, jaka jest możliwa. Czy drugi raz nam w życiu się uda tak samo zdobyć i tak samo blisko być tej czystości, tej aquavitae, pragnienia tej czystej wody, która nas obmyje i da nam nowe świadectwo tego, że jesteśmy czyści i bezbłędni, bo to ten
ta świadomość tego, że możemy to dokonać sami dla siebie, ale także dla innych i dla otoczenia, co daje nam aspirację, aby nie wygłupiać się z tym wszystkim, co jest w dodatku Mars, który znajduje się w wadze, który zmusza nas do pewnych zasad i też negocjacji z samym sobą, daje nam tyle, ale możliwości, a możemy już zbudować naprawdę nieskończoność, jeżeli poprzemy to prawidłowym myśleniem i prawidłowym zwycięstwem, bo nie ma innej drogi jak droga świadectwa samego. Dla kogo? Dla siebie. Bo przecież to my jesteśmy pępkami egoizmu i tylko wokół nas się wszystko toczy i my zdobywamy to wszystko po to, żeby dać następnemu pokoleniu, ale w rzeczywistości trzeba przyznać, że dobrze nam jest z tym, jeżeli jesteśmy w zgodzie z sobą, a wtedy następuje automatyczna zgoda z zewnętrzem i to zewnętrze odpłaca nam przede wszystkim tym, że poda nam w dłoń szlachetności, umiejętności, że jednak jesteś coś warty dla siebie i dla innych, bo to się wszystko łączy i trzeba przyznać, że teraz ten okres jest tych paru dni, które musimy skonsumować po kolei i też działań do pełni, kiedy pełnia pokaże nam to, co żeśmy zajęli, zreflektowali się, że jednak warto pozbyć się tego bagażu, który jest bagażem historii, a czasami karmy, czasami jeszcze jakichś innych przygód, które nas dotykają i musimy to wszystko w jakimś pędzie, galopie pozostawić gdzieś z tyłu po to, żebyśmy mogli dogonić przyszłość, a przyszłość przed nami jest, no cóż, jeżeli dokonamy tej kąpieli zdrowotnej, tej kąpieli psychicznej w naszym morzu marzeń, no to w takim razie dojdziemy do tego, że wchodząc znów w następne wagi, będziemy zwycięzcami i bohaterami sami dla siebie i nie tylko. A najważniejszą rzeczą jest to, żebyś pojął to, co się dzieje wokół ciebie i pojął to, że jesteś jednym z trybików tego egzystencjalnego wspomagania na tej ziemi. I ten mechanizm jest Saturnem i melancholią, którą musimy poznać dogłębniej, ale to w innych zagadnieniach, dlatego że melancholia daje nam spojrzenie w głąb, a Saturn jest współwładcą właśnie tego typu myślenia. Merkury jest jedyny, który nam może pomóc rozliczyć się zarówno jak i psychicznie, tak i medycznie, ponieważ on jest układem nerwowym i układ nerwowy jest najbardziej psychiczny pod jednym względem, że chcesz, to masz. I naucz się tego, że jesteś równy Najwyższemu, bo chcesz, to od Niego otrzymasz. Jeżeli tego nie potrafisz zrobić, to znaczy, że nabroiłeś się i to nieźle. Dlaczego tego? To już nie wiem. Musisz spojrzeć w kosmogram i wtedy popatrzeć z czystym sumieniem, gdzie popełniłeś błąd. A ten błąd jest ten czas do pełni, a może ci się uda, że w tym nowiu będziesz już, a w pełni będziesz miał satysfakcję z tego wszystkiego i
zadowolony sam z siebie, dla siebie. A to jest sukces. Do zobaczenia oczywiście i zapraszam na dalsze opowieści z królewskiej wiedzy i oczywiście także tych wieczornych rozmowach, ale na razie trzeba zająć się przede wszystkim sobą, z Bogiem i życzę wszystkim Państwu w tym ostatnim momencie, kiedy ta Panna zaistniała, żebyśmy byli czyści i szli z otwartą głową do następnego znaku, ale pamiętajmy o tym, że budujemy tą przestrzeń, którą zwiemy epoką wodnika i warto przypomnieć sobie to, że tam też musimy być fantastyczni, a właściwie przezroczyści, dlatego że kiedy jesteśmy tacy czyści, wtedy nie popełniamy błędów, bo jesteśmy właśnie przejrzyści. A to jest chyba najbardziej trudna rzecz do zdobycia, kiedy wokół wszystko szaleje, bo zmiana epok na tym polega. A cóż, a my jesteśmy teraz na zmianie też, bo za chwilę nowy rok, ten spod znaku wagi, a on jest bardzo ważny dla naszej psychiki i normalności myślenia. A to kiedy indziej już streszczę. Z Bogiem. Do następnych moich opowieści.